Dzień dobry! W tym odcinku przejdziemy do roku 1989, a dokładnie do jednej z najpiękniejszych bajek Disneya zatytułowanej Mała Syrenka. Co sprawia, że powstały 30 lat temu film animowany do dziś jest przekazywany przez rodziców swoim dzieciom. Prosta i piękna historia miłości. No tak, ale wiele takich w filmach Disneya. Różnorodne i ciekawe postaci. Też, ale również w każdej bajce takie występują. To może Oscarowa muzyka. Wiele filmów Disneya otrzymało Oscara za muzykę. Choćby Aladdin czy Dumbo, a wiele innych otrzymało nominacje. No to co sprawia, że ten film jest w zbiorach każdego kolekcjonera, w umyśle i sercu każdego dorosłego i oczywiście dziecka? To Ariel, główna bohaterka. To po prostu niezła laska. Zobaczcie, przy pomocy jakich obrazów twórcy stworzyli z niej ideał dziewczyny. Zacznijmy od tego, że Ariel tylko pozornie jest nastolatką jak każda inna. Twórcy pokazali scenę, w której Ariel wychodzi na bardzo typową dziewczynę z typowymi problemami nastolatki. Nie jestem dzieckiem. Nie waż się mówić do mnie tym tonem, córko. I dopóki mieszkasz w moim domu, stosuj się do moich wymagań. Ale pozwól mi... Która z oglądających film dziewczyn nie zna takiej sytuacji? Rodzic, który zabrania tego i tego, powołując się na bezpieczeństwo. Albo mowa o tym, że póki córka żyje w domu rodzinnym, ma żyć według zasad rodziny. Nie tylko córki to słyszały. Ale niech was nie zmyli ta typowa technika przywiązywania bohatera do odbiorcy. Widz utożsamia się z postacią, bo ta ma takie same problemy życia codziennego, czyli życia w rodzinie. Ale jak mówiłem, to tylko pozory. Ariel nie jest typowa. To bogini seksu. Animowana. Ariel jest dziewczyną o idealnej wręcz urodzie. Jest piękna. Zobaczcie. Ariel ma śliczną buzię. Zwróćcie uwagę, jak się uśmiecha. To uśmiech z jednej strony delikatny, a drugiej przykuwający uwagę. Ten uśmiech podkreśla także jej optymizm i wewnętrzną naturalną radość, a ta z kolei powoduje, że postaci wydają nam się piękniejsze. Mały nos, który w urodzie kobiecej wskazywany jest jako element upiększający i duże, błękitne oczy. Często ciekawe wszystkiego dookoła i często rozmarzone czy zakochane. Tym samym takie piękne oczy zyskują dodatkowe atuty. Są przyjemniejsze w odbiorze. Chce się na nie patrzeć. Lekkie brwi są idealnie wkomponowane w piękną buzię Ariel. Całość rysuje się niezwykle naturalnie. Żaden element nie powoduje poczucia wyeksponowania czy nienaturalności. Na koniec nie sposób wskazać fryzury dziewczyny. Bujnej, wyrazistej. No i kolor włosów. Jaki? Czerwony. Barwa, która chyba w każdej kulturze przypisywana jest seksapilowi kobiecemu. Ognista, jaskrawa, pełna energii, życia. A figura Ariel? Zgrabna, niezwykle gładka, czysta. Podczas wykonywania ruchów nie ma żadnej fałdki, żadnego zagięcia. Kształt wręcz idealny. Śmiało pasuje tu powiedzieć opływowe kształty. Przyjrzyjcie się jej linii talii. Mimo że Ariel jest nastolatką, to ma już kształty pożądane wśród męskiej widowni. Piękne, długie dłonie i ręce. Płaski brzuch i nienaturalnie wyeksponowane piersi. I te muszelki. Zwróćcie uwagę na ten element syrenki. Otulający ją i wskazujący... Jej siostry nie zapadają tak w pamięć jak nasza bohaterka. Ariel to ideał. Wspomniałem, że taka figura i uroda są pożądane przez męską część publiki. Ale nie tylko. Oj nie. Taka dziewczyna to marzenie także damskiej widowni. Która z nastolatek oglądająca ten film nie marzyła o takiej figurze, o takich rysach twarzy i takich muszelkach? Tak, tworzenie idealnego bohatera to tworzenie go dla obydwu płci. Postać ma budzić zainteresowanie zarówno chłopców, jak i dziewczyny. I to spełnia Ariel. Poza atutami fizycznymi bohaterki należy wspomnieć o jej uroczym charakterze. Wiadomo, że dobre, uczynne, otwarte na innych postaci w bajkach będą naturalnie przyciągać widza. Taka oczywiście jest Ariel, ale ja wskazałbym także jej otwartość emocjonalną. Ona nic nie skrywa. Jak się zakochuje w księciu, to od razu o tym wie i mówi to na głos. Eryku,
Uciec z tobą? Muszę pomyśleć. Tak nagle? Szczerość i otwartość sprawiają, że lubimy takie postaci. Są łatwe w odbiorze, co jest ważne dla młodych widzów, ale także przyjemne dla ich rodziców, bo nie komplikują zbędnie świata, a dorosły świat tak komplikuje naszą rzeczywistość. Jak filmowcy pokazują świat dziecka, możecie zobaczyć w odcinku na moim kanale omawiającego scenę z filmu Hugo i jego wynalazek. Twórcy Małej Syrenki idą dalej i podkreślają tę prostotę. Zobaczcie, kiedy Ariel zakochuje się, książę akurat mówi o swojej przyszłej wybrance. Wierzy, że tak gdzieś jest. I wtedy ujęcie na kogo? Takie ujęcia wspomagają prostotę filmu. Wiecie, to tak jak z wyborem Miss Piękności. Dziewczyna musi być piękna zewnętrznie, ale także nie być skomplikowana. Zobaczcie scenę z Miss Agent, w którym bohaterka grana przez Sandrę Bullock uczy się, jak zabłysnąć na scenie. What is the one most important thing our society needs? That would be harsher punishment for parole violators, Stan. And world peace. Panowie, a wy jakich dziewczyn szukacie? Okej, jeszcze chciałbym wspomnieć, jak kompozycja wspomaga budowanie w odbiorcy obrazu Ariel jako tej jedynej, tej najpiękniejszej. Film, ku mojemu zaskoczeniu, zawiera bardzo zaawansowany ruch kamery, jak na obraz z lat 80. XX wieku. Oczywiście ruch kamery to umowne stwierdzenie w przypadku filmu animowanego, ale jednak twórcy rysują nie tylko postaci i tło. Przez rysunki oddają także wrażenie ruchu kamery. Zobaczcie, tu mamy obrót umownej kamery wokół postaci. Tego typu ujęcia w tamtym okresie były trudne do wykonania w filmie. Animacja za sprawą rysunków mogła sobie z tym poradzić, ale sama moda na takie ujęcia nastała dużo później za sprawą stabilizatorów i trwa do dziś. Szczególnie wykorzystywana jest przez Michaela Baya. A o tym, jak radzono sobie przed erą stabilizatorów, mówię przy okazji odcinka na temat filmu Speed – Niebezpieczna prędkość. Dlaczego o tym mówię? Aby wskazać, jak ważne było dla twórców myślenie o kompozycji obrazu i jego ruchu. Dzięki temu jeszcze bardziej podkreślili Ariel w przedstawianym świecie. Spójrzcie na tę kompozycję. Ariel nie tylko jest na środku kadru, ale obraca się w nim, co jeszcze bardziej ją punktuje. W tym przypadku umowna kamera podąża za dziewczyną. Ariel jest blisko umownego obiektywu. Takich ujęć jest mało w starych filmach animowanych. I to ujęcie. Dziewczyna znowu jest na środku obrazu. Widz skupia się na jej marzeniach, o których śpiewa i tym samym na niej. Potem podkreślana jest łuną światła i znowu kompozycja ją środkuje, a umowna kamera lekko się oddala, by pokazać ją w całości. Tutaj mamy już bardzo wymowne ujęcie. Ariel kreowana jest na tę jedyną, na dziewczynę ideału. Dla księcia oczywiście, ale obraz zapada w pamięć. W filmie mamy przedstawiony świat podwodny. Jego wszystkie ciekawe dla widza elementy. Takie, które zna lub może nie zna. Drugim przedstawionym światem jest świat ludzi na powierzchni, ale tego jest dużo mniej niż uniwersum podwodnego. Ten ludzki świat przedstawiany jest przecież niemal w każdej bajce i nie robi na widzu takiego wrażenia. Dlatego twórcy postawili na piękny podwodny świat Ariel. On cieszy oko, ale także stanowi tło dla dziewczyny. Niewątpliwie za sprawą wspomnianych zabiegów perłą tego świata jest Ariel. W tym odcinku wskazałem wyjątkowe elementy, które składają się na urok tego filmu. I tutaj taka uwaga dla starszej widowni. To, że Ariel jest taką laską, nie znaczy, że dzieci widzą w niej przedmiot pożądania. Umysł dziecka i umysł dorosłej osoby percypują świat inaczej. Zatem nie ma się czego bać. To my jesteśmy spaczeni, nie dzieci. Dziękuję za wspólny czas. Napiszcie proszę w komentarzach, czy widzieliście tę bajkę oraz jak na Was zadziałała. Ja staram się odpisywać na każdy komentarz.